Cześć, witam Cię na kanale poświęconym fotografii analogowej. Ja co jakiś czas kupuję różne aparaty i kilka lat temu, chciałem powiedzieć jakiś czas temu, ale to jak policzyłem, to już będzie kilka lat temu, trafił mi się mały japoński dalmierz. Kupiłem go jako niesprawnego, ponieważ był niekompletny. Więc kupiłem go za naprawdę nieduże pieniądze. I tak obejrzałem, zrobiłem nim pstryk, pstryk, mówię, kurczę, jakby on był kompletny, to by był fajny. Natomiast no, niby sprawny, niby wszystko w porządku. I tak leżał na tej półce i czekał na swój czas. Czekał na czas, kiedy kupiłem inny, całkiem innej firmy, inny dalmierz. I tak czytając o tamtym stwierdziłem, że to nie jest ta sama firma. I tak zacząłem je porównywać. To jest ta sama firma. Tylko ten drugi był popsuty. Ale jak popatrzyłem, mówię, a może i okazało się, że bo brakowało sanek. Sanki przyłożyłem z tego drugiego. To jest ten aparat, o którym dzisiaj będę mówił, czyli Pax M4 firmy Yamato Camera, a jego, powiedzmy, tym drugim aparatem był, trudno to nazwać, Automatic. Ponieważ firma Yamato sprzedawała swoje aparaty pod wieloma nazwami. Ten pobił rekordy. Występuje pod kilkoma. Pax, Pat, Rex, Tak, Skymaster, Atlas, Lycon. Dużo nazw ma ten aparacik. Sama firma Yamato Camera powstała około roku 1950. I znaczy niektórzy przypisują mi, że produkowała już aparaty przed II wojną światową, że w 1933 roku produkowała taki, gdzie on jest? O, uciekło mi, o taki ładny aparacik, ten. Yamato Kinka Lucky. Natomiast czy to była naprawdę ta sama firma? Nie wiadomo. Prawdopodobnie są to dwie różne firmy i ta przedwojenna nie ma nic wspólnego z tą firmą powojenną, która w 1952 pokazała swój flagowy model, czyli aparat Pax. Aparat Pax wygląda i moim zdaniem był stylizowany na to, żeby wyglądał jak Leica, dwójka albo trójka, w zależności jak się na niego patrzy. Jest zdecydowanie mniejszy. On na zdjęciu może być podobny, natomiast jak na niego spojrzeć tak uważniej, to jest malutki. Zresztą tak samo jak ten Paxik, który jest jego następcą. Jest malutki. Był prostym aparatem, miał być tanim aparatem. Ten pierwszy Pax z 1952 roku. On miał jeden, czasem niektórzy mówią dwa czasy, stałoogniskowy obiektyw, niewymienny obiektyw, ogniskowe 45 mm ze światłem 3,5 minimalnym, 3-soczewkowy. Sprzedawany był, został wyprodukowany, jak wielu sądzi, do tego, żeby sprzedawać go w amerykańskich sklepach, w sklepach dla żołnierzy amerykańskich w Japonii, tak zwanych PX-ach, co znaleziono na niektórych egzemplarzach tych pierwszych Paxów adnotacje, że są przeznaczone do tych sklepów i one w ten sposób poszły w świat. W roku 1956 powstał model Pax M2. Jego następca. Miał ten sam obiektyw, ale już miał dużo lepszą migawkę, był zgrabny, a nie powiedziałem, wszystkie te Paxy są dalmierzami. W tym malutkim aparacie, naprawdę malutkim, jeśli weźmiemy jakąś lustrzankę, to on przy tej lustrzance jest takim drobnym aparatem, który no, widać, że no może to nie jest malutka lustrzanka, to jest Konica T3, natomiast on jest maleńki i jest dalmierzem. W roku, powiedziałem, 56 powstał model M2, który był nowocześniejszy, bo miał migawkę dużo lepszą. W 57 powstał model M3, prawie bez różnicy. Najważniejszą różnicą pomiędzy modelami M2 a M3 to był obiektyw. W modelu M3 zastosowano obiektyw, wszystkie się nazywały Luminar. Kto je produkował?
nie do końca wiadomo. Natomiast w modelu M3 był to już 4-soczewkowy obiektyw. Znaczy, wiele osób podejrzewa, że to jest 4-soczewkowy obiektyw typu Tessa, natomiast znalazłem u człowieka recenzję, on mówi, rozebrałem. To jest 4-obiektowy obiektyw. Jego zdaniem jest to odpowiednik Tessara, konstrukcja Tessara. W tym w modelem 357 roku. Rok później, w 58 roku powstał model M4. M4, który jest z tego jakby ostatnim już modelem, najciekawszym, najlepszym. Wyróżnia się przede wszystkim tą szybką tu po środku, która w bardzo dobry sposób podświetla ramkę wizjera, w którym będziemy widzieli kadr. W środku mamy dalmierz, do którego jest dostęp częściowo schowany, częściowo właśnie pod tymi śrubkami od mocowania akcesoriów, lampy błyskowej. Dlatego odkręca się to, żeby dojść do dalmierza, żeby go wyregulować. Ogólnie mówią, że ten dalmierz nie jest zły. Ja uważam, że on jest słaby, ale możliwe, że to jest to, że on był to odkręcony, tam się nakurzyło, może by trzeba było całość zdjąć, wyczyścić lusterka od dalmierza, może by było lepiej widać. Natomiast jest użytkowy jak najbardziej. Aparat sam w sobie ma czasy od 1/10 części sekundy do 1/300 części sekundy plus czas B, przysłony od 2,8 do 16, odległość minimalną 1 metr. Przy 45 mm ogniskowej nie byłoby to źle, ale ja robiąc nim zdjęcia odniosłem wrażenie, że jakby on był szerszy. I szukając różnych informacji znalazłem, że ktoś zmierzył go, mówi, to 45 to jest naciągane. Jego zdaniem to jest około 40 mm ogniskowa tego obiektywu. Ale obiektyw, sam aparat jest rozbieralny w ten sposób, więc film się wymienia bardzo łatwo. Film klasyczny rozmiaru, na klasyczny 135 mm. Sama obsługa, no tu ciężko cokolwiek powiedzieć innego, jest to wygodny, prosty, zamknij się aparat z takimi nawet rzeczami jak radełko na ustawienie ostrości, o tu widać, którym bardzo wygodnie się ustawia. Korbka zwijania powrotnego, bo w wcześniejszych modelach była pokrętło. Szybki, dobry naciąg z bardzo dobrym wizjerem. To nie jedna osoba podkreśliła, wizjerem, licznikiem klatek, bo widzimy te klatki przez szkiełko powiększające praktycznie. Spust, przycisk zwijania powrotnego. Aparat ma same zalety. Gdyby do niego jeszcze można było, bo do niego były stosowane nakładki, to był taki okres, że się stosowało nakładki i szerokokątną i tele do obiektywu, a tutaj się wsuwało odpowiednio do tego wizjery. I do niego też oczywiście takie coś było produkowane z akcesoriów. Z akcesoriów był jeszcze do niego pasek, bo jakby się, raczej pokrowiec, bo jakby się przyjrzeć mu, to on nie ma uchwytów na pasek w ogóle. Był przyzwyczajony do pokrowca. Natomiast ja go nosiłem zamocowanego pod spodem na rączce, jest zgrabny, jest cały metalowy, solidny, ciężki, porządny. Jak go otwieramy, nie mamy tu żadnych wstawek plastikowych, co w latach już powiedzmy koniec lat 50. już w Japonii bardzo dużo stosowano plastyku. Ten aparat jest solidny i część osób mówi, że stare japońskie dalmierze z tego czasu to były kiepskie. Ja nie wiedziałem, bo ludzie różne rzeczy mówią. Trzeba samemu zrobić zdjęcia. Ja wtedy obok niego fotografowałem jakimś aparatem średnioformatowym. To jest zdjęcie z niego. Natomiast zrobiłem bardzo podobne zdjęcie, troszeczkę przesunięte z innego kąta, średnim formatem. Jak skanowałem, mówię, ładnie wygląda. I kilka dni później skanowałem negatywy właśnie z tego Paxa M4. Tak patrzę na ten skan, na to zdjęcie dokładnie. Tak mówię, ale to wcale nie jest gorsze od tego średniego formatu. To jeśli miałbym porównywać różne aparaty, z których robiłem zdjęcia, to jest to bardzo dobre, ostre. Znaczy nie mówię o naświetleniu, bo on nie ma światłomierza żadnego wbudowanego, w związku z tym światłomierz był używany zewnętrzny. Zresztą ten światłomierz najprawdopodobniej miałem, ponieważ jego przeważnie używam. Mogę zademonstrować, co używam.
i Kofota używam przeważnie. Jest to jakby podstawowy mój światłomierz, którego używam, więc prawdopodobnie jego wskazania były, aczkolwiek niekoniecznie, bo mogłem mieć jakiś aparat, którym miał wbudowany światłomierz i mogłem jego wykorzystywać, aczkolwiek chyba wtedy nie miałem niczego, co mierzyło światło, żadnego aparatu. Ale jak zobaczyłem to zdjęcie, ten skan, stwierdziłem, że no, jakość jest bardzo dobra. Jak spojrzałem na drzewo, pokaż mi drzewo, które szarpie wiatr, rozrzucając je na boki, wiatr wtedy wiał. Pogoda była taka zmienna, to znaczy wpadało słońce i za chwileczkę wchodziły takie ciężkie chmury i będzie padało, nie będzie padało. Bardzo dobra pogoda do robienia zdjęć, zwłaszcza czarno-białych, takich dynamicznych. Tu widać, że ten wiatr targa tym drzewem. Natomiast samo zdjęcie. Mamy dobrze naświetlone, całkiem dobrze widoczne tory na dole. Nie przepalone niebo. Obiektyw. Ja używam oczywiście, znaczy tak jak ostatnio używam Fomy setek, Fomapanów 100, dobrze mówię, Fomy setek, ponieważ jest to film o niskim ziarnie, fajnej tonalności, jak się go dobrze wywoła, to on dobrze wychodzi. Plus mam porównanie, jeśli eksperymentuję z negatywami, to w tym momencie mi gorzej wypadają eksperymenty z aparatami, z obiektywami, w związku z tym najchętniej bym robił tylko na jednym negatywie, najlepiej z tej samej partii i w tym samym dniu wyprodukowane i w tym samym dniu wywołane. Ale to chyba się nie da. Natomiast sam obiektyw zaskoczył mnie rozdzielczością, jakością i w sumie brakiem wad jakichkolwiek. Bo jeśli wrócimy do tamtego poprzedniego zdjęcia, to nie ma tego, że ma jakieś byczkowanie, jakieś poduszkowanie, jakieś winietowanie. On jest naprawdę bardzo dobry. Oglądałem robione zdjęcia kolorowe z tym aparatem i też stwierdzam, że kolory są, jeśli nie było eksperymentowane z używaniem 20-letnich filmów, to jeśli to był normalny, współczesny negatyw, to kolory są bardzo w porządku. Jedyne co, to jak zacząłem robić zdjęcia pod światło, to się okazało, że pod światło to on jest słabszy. Tu mamy pod światło, w sumie to nie mam dużo zdjęć pod światło, jakoś delikatnie go potraktowałem. Tu jest zdjęcie pod światło. Jakoś delikatnie go traktowałem i robiłem mało zdjęć pod światło nim, nie wiem dlaczego. Natomiast jeśli bierzemy go pod światło, to widać, że niektórzy chwalą jego powłoki, ja bym nie pochwalił. One są ok, mogą być bez rewelacji. Natomiast rozdzielczość obiektywów, przypomnę, Luminar, Anastigmat, ogniskowe 45 mm i światłem 2,8 naprawdę bardzo dobrze się spisywał. To jest fajny, mały, japoński poręczny, taki do kieszeni. Wyjmujesz i robisz zdjęcia. Gdyby ta plamka była trochę lepiej widoczna i gdybym miał trochę mniejszą, minimalną, najbardziej to jest zdjęcie z takiej minimalnej zrobionej. To już podchodziłem, żeby ustawić tą ostrość, podchodzić. Fajna separacja tła, odcięcie od tła jest. Także jak spotkasz takie coś, czyli takiego Paxa, on może być, jak powiedziałem, pod wieloma nazwami, ale jak przyjrzysz się widokowi obiektywu, to on właśnie tak ma wyglądać, aparatu, tak, to jeśli spotkasz, to może to być fajna zabawka w mały dalmierz, który można robić spokojnie w kieszeni. One są rzadko spotykane, w związku z tym ceny ich mogą być przeróżne. Ja tego zapłaciłem naprawdę, ale był niekompletny, zapłaciłem na niego mało. Można spotkać bardzo dużo. Znaczy bardzo dużo to nie jest wart. To tamten pierwszy Pax to jeszcze tak na lajkę wygląda. Ten już nie wygląda na lajkę, no może M4, może trochę M4, ale to kółeczko czerwone może kogoś zmylić, ale nie przesadzajmy, to nie jest lajka. Natomiast sam aparat ma bardzo cichą migawkę. Ona jest, nie wiem czy słychać, cichusieńka. Głośniejsze jest przewijanie negatywu, natomiast sam aparat jest cichuteńki, wygodny, dyskretny bym powiedział w użytkowaniu. Taki podręczny do tego, żeby nim nosić. Także jakbyś chciał, polecam. Mały japoński dalmierz z niewymienną optyką Pax M4, bardzo fajny. Zaskoczył mnie jakością obiektywu, zaskoczył mnie
funkcjonalnością i w ogóle sprawił na mnie same bardzo pozytywne wrażenia. Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć zrobione dokładnie tym aparatem. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam oczywiście do przyłączenia do patronów. Będę miał wtedy na negatywy do tego, żeby móc robić zdjęcia takimi wynalazkami i kupować takie wynalazki. I zapraszam do oglądania też innych filmów. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach.